Hello guys, jesteśmy dzisiaj wyspani i zaczynamy już takie zwiedzanie Nowego Jorku. Wczoraj musieliśmy po prostu nadrobić ten czas, który nie widzieliśmy się w Polsce. No ale dzisiaj zaczynamy już porządne zwiedzanie. Welcome to New York, jak mawia tekst piosenki. I właśnie będziemy zmierzać sobie na śniadanie i kawkę, po czym będziemy dalej zwiedzać miasto. Ciężko uwierzyć w to, że w ogóle tutaj jestem. To zawsze widzi się z takich filmów, wiecie o co chodzi, że widzisz to gdzieś na jakichś być może kreskówkach, Spidermanach czy innych rzeczach i tu się okazuje nagle, że jesteś... It's real. I że takie miejsce w ogóle istnieje, nie? Że są te kamienice, są te schodki przeciwpożarowe i to jest takie, no serio, takie ledwo sobie można to w ogóle gdzieś myśleć, żeby coś takiego było, nie? Więc no to jest niesamowite. Także tak, my zmierzymy na śniadanko i słyszymy się pewnie na śniadanku, także do zobaczenia. Dobra, więc dzień zaczynamy poważnie od bajgla. W Nowym Jorku to nie jest byle bułka z dziurką, to prawie religia. Co ciekawe, bajgiel pochodzi z XVII-wiecznej Polski, a do Nowego Jorku przywieźli go żydowscy imigranci pod koniec XIX wieku. Na ulicach Lower East Side sprzedawali je z wózków, tani, sycący i idealny do złapania prowiant w drodze do pracy. I tak bajgiel stał się jednym z symboli Nowego Jorku. A co do smaku? Nowojorczycy mają swoją teorię, bo podobno to wszystko wina wody. Twierdzą, że woda z kranu w Nowym Jorku ma idealny skład mineralny, który nadaje bajglom tę wyjątkową konsystencję. Prawda czy miejska legenda? Nie wiem, ale najważniejsze to, że smakuje obłędnie i zaczyna dzień tak, jak każdy dzień w Nowym Jorku powinien się zaczynać. To znaczy głośno, szybko i z pysznym bajglem. Klasycznie jest ogólnie bacon, egg and cheese or ham, egg and cheese, czyli jajko, bacon i bagel, albo właśnie ham, egg and cheese. Ja zawsze jem bacon, Ja egg chyba and to cheese. sobie, no. No właśnie, ja to lubię. Aha, jaki chcesz bagel? W ogóle ty masz, widzisz, możesz sobie zobaczyć typy bageli, jakie są. Whole wheat, salt, garlic, pumpernickel egg. Słuchajcie, jesteśmy właśnie na śniadanku, na jednym właśnie z nowojorskich ulic. Zamówiliśmy sobie te bajgle i powiem wam, że wyglądają one mega apetycznie. Są takie typowe śniadania w Nyc, bo maybe nie takie typowe American breakfast, bo jeszcze na takie też pójdziemy, ale bajgle właśnie pochodzą z Nyc, także, znaczy pochodzą, zasłynęły z Nyc. No i taki klasyczny, to jest taki ham, egg and cheese or bacon, egg and cheese. My wzięliśmy właśnie bacon, egg and cheese, możesz pokazać. Można oczywiście wziąć milion typów bagli. Ja uwielbiam everything bagel, a Grzesiu wziął sesam. Tak, i on tak chrupiący jest taka bułeczka, ale toasty. wygląda niesamowicie. Słuchajcie, tego na pewno trzeba spróbować w Nowym Jorku przy każdej możliwej okazji oraz oczywiście kawa i americano mrożone to jest jedna z takich typowy iced americano, dobro orzeźwiające przynajmniej, bo dzisiaj mamy 30 stopni i jest wciul gorąco. Także tak, my sobie będziemy tutaj jeść i potem się widzimy znowu, to jest niesamowite. Powiem wam w ogóle jeszcze tak, jestem pod wrażeniem niesamowitym tego miasta. Wczoraj byłem w wielkim szoku, ale tak się mówi wszędzie i nawet tak się, jak się ogląda te filmy, nie, że Nowy Jork to jest mega taka betonowa dżungla, że tu nic nie ma i to jest największa ściema, jak chcę obalić. Więcej miast w Polsce widziałam jako betonowa dżungla niż tutaj. Tu jest zieleń wszędzie. Nie chcę ściemnić, muszę to doczytać, ale gdzieś tutaj mi się kiedyś obiło o uszy, że jest jakiś chyba wymóg, no nie wiem czy to jest pisany czy nie pisany, że musi być ileś zieleni na jakiejś tam powierzchni właśnie tutaj. Że tak dbają o to, żeby było i zobaczysz, że w ogóle jest tutaj milion tych wszystkich parks, nie parks, tych wszystkich takich rzeczy, więc jest mega dużo zieleni. Już pomijając sam Central, ale wszędzie tu jest zieleni ogólnie. No właśnie, więc to jest jeden właśnie z tych mitów, które chcę obalić, że jest mega betonowo. Nie, tu wszędzie znajdziesz cień, tutaj są wszędzie drzewa, nie mówiąc właśnie o Central Parku, w którym faktycznie jest mega dużo i jest to takiej wielkości, że jak ja to wczoraj widziałem, jeszcze tak się patrzy na mapie, że to jest po prostu jeden taki przecinek w środku tych budynków, gdzie jest zielono. To jest tak ogromne, jak ja wczoraj zobaczyłem jedno z jezior, jakie tam jest, no to słuchajcie, to po prostu przekracza wszelkie możliwości, jakie wszystko jest tutaj ogromne. Także wybaczcie, musimy zjeść to przepyszne rzeczy, mnie już po prostu świdruje w mózgu, nie? To jest też taka napka do później. Rodacy pojedzeni, to idziemy dalej.
na pierwsze zderzenie z prawdziwym Nowym Jorkiem, a mówię tu konkretnie o metrze. Nowy Jork ma 472 stacje metra i jest jedynym miastem na świecie, no prawie, jedynym, gdzie metro jeździ całą dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. O 3 w nocy w Boże Narodzenie w środku huraganu jeździ. Zawsze. Pierwsze metro w Nowym Jorku otwarto 27 października 1904 roku. Tego dnia burmistrz miasta miał symbolicznie uruchomić pierwszy pociąg, a potem oddać kontrolę zawodowemu maszyniście. No tak robią normalni ludzie. Jednak nie oddał, bo stwierdził, że sam to poprowadzi i jechał tak aż do 103 ulicy. To się nazywa prawdziwy Nowojorczyk. W dniu otwarcia przejechało się metrem 150 000 osób, a bilet kosztował tylko 5 centów. Dziś kosztuje, uwaga, $3 za jedno wejście. Metro nowojorskie to nie jest genewski zegarek. To serio żywy organizm z własnym charakterem. Własnymi zwierzętami, zapachem i zasadami, których nikt ci nie wytłumaczy. I jeszcze jedna ciekawa historia, bo w 1993 roku 16-latek podał się za motorniczego i przez 3 godziny samodzielnie prowadził prawdziwy pociąg linii A z pasażerami, zanim przypadkowo uruchomił hamulec awaryjny na ostrym zakręcie. Nikt nie zginął, chłopak po prostu, chciał się przejechać, spróbować jak to jest. W wagonach nikt na nikogo nie patrzy, każdy ma słuchawki albo gazetę lub książkę przed oczami i w metrze możesz być kim chcesz. I to wszystko jakoś leci do przodu. Jesteśmy w jednym z takich miejsc, gdzie wybraliśmy się na tą bardziej tęczową LGBT dzielnicę i za nami jest Stonewall. Stonewall to jest takie miejsce, w którym prawa tych osób, to było 1969 bodajże, walczyli o swoją wolność, o bycie z sobą, tego, że wszyscy możemy żyć razem i nie ma w tym żadnych różnic. No i policja napadała tutaj w Stanach w ogóle na takie kluby, puby. No i oni walczyli o to, żeby mieć swoją wolność, swój freedom. Tutaj w tym miejscu, w którym policja napadła w sumie po raz ostatni przed takim większym wybuchem takiego protestu, który potem się zaczął dziać właśnie w ogóle. To miało miejsce 28 czerwca, tak? 69 roku. No i tutaj wpadła policja, zrobiła wielką rozróbę. No i podczas tej rozróby ludzie wyszli na ulicę i zaczęła się wielka, jak to powiedzieć, marsz, manifest i takie rzeczy właśnie przeciwko temu, że nie wykluczajmy siebie nawzajem, żyjemy razem, jesteśmy w tym wszystkim razem, znamy się, pracujemy, często to byli też sami policjanci i tak dalej, więc to właśnie miało taki punkt w tym, że zaczęli się ci ludzie czuć wolni, tak, w tym kraju, więc to jest niesamowite, ikoniczne też miejsce właśnie i to jest Soho, także zapraszamy do odwiedzania też każdego miejsca, które w tym Nowym Jorku jest. To jest pomiędzy Soho a West Village. Także jedno z takich bardzo ciekawych, pierwszych właśnie w tych czasach, takich bardzo ciężkich w ogóle dla Stanów Zjednoczonych, właśnie taka historia też zaczyna się właśnie poniekąd tutaj. No i właśnie tutaj zmieniła się ta historia, bo wtedy w nocy 9 policjantów weszło do Stonewall, gdzie aresztowali pracowników, pobili gości i zgodnie z ówczesnym prawem zatrzymali osoby, które były nieubrane zgodnie z właściwą płcią. Ale tym razem coś się zmieniło, bo tłum zebrany na ulicy zaczął krzyczeć na policjantów, rzucać nich butelkami. W środku bili ci policjanci wszystkich pałkami i zamiast jak zwykle się rozejść, ludzie zostali i walczyli. 5 dni zamieszek, które nastąpiły po tym wydarzeniu, zmieniły na zawsze oblicze życia osób LGBT na świecie. Rok później, 28 czerwca 1970 roku, z Christopher Street wyruszyły pierwsze w historii marsze Gay Pride w Nowym Jorku, Los Angeles i Chicago. Tuż obok jest Christopher Park, mały skrawek zieleni, który teraz jest częścią Stonewall National Monument. W 2016 roku prezydent Barack Obama ogłosił ten obszar pierwszym w historii Stanów Zjednoczonych pomnikiem narodowym poświęconym prawom osób LGBT. W tym parku znajdziecie też przeróżnych artystów, malarzy, ludzi z gitarami i też zwykłych ludzi, którzy po prostu chcą być sobą. Wolność tu nie jest plakatem. Ona po prostu tutaj jest, wisi w powietrzu i jest wszędzie dookoła nas. Samo też Greenwich, tutaj ta dzielnica, gdzie jest właśnie Stonewall, to nie tylko prawa ludzi, osób LGBTQ+, tylko same flagi tęczowe, ale to jest też miejsce w ogóle takie
pełny takich ludzi, hipsterów, nie wiem czy też to dobrze powiem, takich ludzi wyzwolonych, wiecie, czarzy, artyści i tak dalej. Freedom od wszystkiego, nie? Tutaj w ogóle jest świetny klimat i dalej podtrzymuję też to, co mówiliśmy na śniadaniu z Olą, odnośnie tego, że jest brak zieleni, że to jest betonoza. Bo wcale nie jest, wszędzie tu są drzewa, gdzie się nie przejdzie. Co chwilę jest jakiś park i ten park na mapie wygląda jak, wiecie, na zasadzie kiśnięcie. A tu jest serio, naprawdę, te parki są naprawdę duże. Jest tu gdzie chodzić, a przede wszystkim jest chłodno, nie jest tak gorąco. Słuchajcie, a propos też takiej wolności, jeśli chodzi o takie rzeczy jak marihuanę, to na przykład nie ma tu z tym problemu, tak? Jest jakby... Zalegalizowane. Tak, jest zalegalizowane i co najważniejsze, jeśli byliście, nie wiem, na przykład w Amsterdamie, w Holandii, no to tam serio czuć po prostu na każdym kroku, że ktoś jakieś używki dosyć mocniejsze sobie gdzieś tam kopci. Tutaj mimo tego, że jest to legalne, tego w ogóle nie czuć. Wiadomo, jak przejdziemy się teraz przez park, jak na przykład byliśmy w Washington, tak? Tak, Washington Park, to tam gdzie niegdzie było czuć, nie? No ale to wiecie, to sobie można tam, wiecie, zakopcić i jest git majonez, nie? Ale tego nie czuć. I a propos jeszcze ludzi, bo to jest mega takie, że my trochę mamy jako Polacy, myślę, że my jesteśmy tacy trochę zamknięci na jakieś tam otwarcie, podejście do kogoś, hej, super, jak się macie, wiecie, skąd jesteście, etc. A tutaj teraz po sobie przechodzimy, Ola się patrzy w telefon, to gdzie iść, jak dostać się do miejsca, do którego idziemy. Podchodzi na nas pan, że tam czy czegoś szukamy i zaczyna nam tłumaczyć, mówi, tu macie coś za free, idźcie tam i w ogóle, że ta otwartość ludzi i takiego uśmiechu cały czas jest niesamowita. Jest niesamowita, bo mówią tak, że no, my gdzieś się tam nie śmiejemy, nie uśmiechamy i tak dalej. No jest coś w tym, że my jakieś mamy takie... jesteśmy bardziej tak na serio do wszystkiego podchodzimy i uśmiechamy się wtedy, kiedy faktycznie mamy się uśmiechnąć, nie? Ale nawet w badaniach jest, że nawet ten wymuszony uśmiech, wiecie o co chodzi, dodaje nam takich endorfin, buduje ten dobry taki hormon serotoninę, tak? Więc to jest właśnie potrzebne, nawet ten sztuczny uśmiech, takie uśmiechnięcia się do siebie, do ludzi innych, to jest niesamowicie takie też budujące, poprawiające nastrój, no na pewno nie tylko nam, ale tym ludziom, których mijamy po prostu zwyczajnie na ulicy. Także słuchajcie, uśmiechajcie się nawet jeśli nie musicie, bądźcie szczęśliwi wiecznie, zawsze. I naprawdę, to jest niesamowite, zaskakujący jest mega ten kraj. To jest coś, co trzeba powiedzieć. Jest zaskakujące, wiele mitów można obalić, jak się tak przejdzie i zobaczycie jeszcze właśnie takie życie, wiecie, od tej takiej strony człowieka tutaj mieszkającego, takiego właśnie jak Ola, to właśnie widzisz to zupełnie inaczej. To nie jest tak jak wszędzie gdzieś tam słyszymy w jakichś socialach czy coś, że jest źle. Na razie chodzimy jeszcze, wiecie, po tych takich dobrych dzielnicach, ale zaglądamy też w te dzielnice, które może są trochę mniej przyjazne, ale wiecie, serio, nie jest tak jak tu piszą, nie? Że jak się samemu doświadczy i zobaczy, to jest zupełnie co innego. To jest zupełnie co innego, zupełnie inny klimat. No ci ludzie przede wszystkim są niesamowici. Nie spotkałem się jeszcze nigdzie z taką mega otwartością, jeśli chodzi chyba o cały naród, nie? Taki mega otwarty, sympatyczny. Są nastawieni, mają taki positive attitude. Tutaj się sąsiedzi między sobą przytulają i to jest takie zwyczajne. No jest, oni no, samo już sobie to, że oni mają, wiadomo, how are you, wiadomo, że jest to takie powiedzonko ich, ale to już tak buduje takie przyjazne nastawienie, myślę, więc ten attitude tych ludzi jest tutaj. No właśnie, czyli wstajemy rano, od razu się uśmiechamy. Dzień dobry, jak się masz? Słońce, zobacz jaka dzisiaj piękna pogoda, czerpmy z życia tak jak my i idziemy dalej na wycieczkę i widzimy się później do zoo. Idziemy dalej w kierunku West Village. I tak robimy to, stajemy pod tym adresem Perry Street 66. Dla niezorientowanych to tutaj kręcono zewnętrzne ujęcia mieszkania Carrie Bradshaw w wielkim mieście. Fikcyjna postać i fikcyjne mieszkanie. W tym samym budynku przez 16 lat mieszkał Tim Gunn, gwiazda programu projektu Runway, a Woody Allen kręcił tu sceny do swojego filmu Alice jeszcze w 1990 roku. Jeden budynek, 3 legendy.
Wnętrza mieszkania Carrie w ogóle nie kręcono tutaj, bo całe studio zbudowano w Silver Cup Studios w Queens. Carrie płaciła za to mieszkanie $700 miesięcznie. Dziś podobne lokum w West Village kosztuje grubo powyżej $4000 miesięcznie. I to bez żadnego wyposażenia. Na marginesie, Sarah Jessica Parker sama mieszka na tej samej ulicy, więc Carrie Bradshaw właściwie wróciła do domu. West Village to jedna z najbardziej klimatycznych dzielnic całego Dolnego Manhattanu. Brukowane uliczki, niskie kamienice, kwiaciarnie, małe kawiarnie wyglądające jakby czas się tutaj zatrzymał gdzieś w połowie XX wieku. Prestiż jest tu dyskretny. Nie krzyczy, ale wyczuwasz go w każdym detalu. I właśnie tu, kilka ulic dalej, stoi jeszcze jeden budynek, który fani seriali rozpoznają od razu. Ten z Przyjaciół. Dokładnie. Monika i Ross mieliby stąd całkiem blisko do Carrie. Teraz kierujemy się na południe do Soho. Nazwa pochodzi od South of Houston Street i jest jedną z tych nowojorskich historii, gdzie z przemysłowego gruzu wyrosła dzielnica, która stała się symbolem tego, jak Nowy Jork potrafi się odrodzić. W latach 50. to miejsce nazywano Hell's 100 Acres, 100 akrów piekła. Po jednym z pożarów w 1958 roku komendant Straży Pożarnej oznajmił, że to najniebezpieczniejsza dzielnica w mieście. Puste fabryki, zakłady przemysłowe, nikt tu nie chciał mieszkać. A potem zaczęli się tu schodzić artyści, kuszeni wielkimi przestrzeniami, tanim czynszem i naturalnym światłem wpadających przez ogromne okna. Wśród nich byli Andy Warhol czy Kate Herring. Artyści walczyli o prawo do mieszkania w tych loftach, wygrali, a potem stali się ofiarą własnego sukcesu. Kiedy dzielnica stała się modna, ceny poszły w górę i wypchnęły tych samych ludzi, którzy ją stworzyli. Ale zanim to wszystko, trzeba powiedzieć o tym, co tu widzisz na każdym kroku. Te żeliwne fasady. W całym Nowym Jorku jest około 250 budynków z żeliwną architekturą i większość z nich stoi właśnie tutaj, w Soho. To największa koncentracja takiej architektury na całym świecie. Nigdzie indziej tego nie zobaczysz. I jest w tym pewna ironia. Żeliwo było tańsze niż kamień i pozwalało tworzyć zdobienia, które w granicie kosztowały fortunę. Czyli Soho wygląda jak luksus, a zbudowano go po kosztach. Jedna praktyczna wskazówka. Jeżeli nie wiesz, czy budynek jest prawdziwie żeliwny, weź magnes, przyklej się do żeliwa. Nowojorczycy tak sprawdzają autentyczność. Można też zapukać w kolumnę, bo kolumny są w środku puste, więc usłyszysz głuche echo. I jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wiedzieć. Pod koniec lat 60. planiści chcieli przez środek Soho przeprowadzić wielką autostradę. Miałaby zniszczyć całą dzielnicę razem z Little Italy. Mieszkańcy i artyści zaprotestowali, zebrali podpisy, walczyli latami i wygrali. W 1973 roku Soho zostało oficjalnie wpisane na listę zabytków, chroniąc prawie 500 budynków przed wyburzeniem. Gdyby wtedy przegrali, stalibyśmy teraz przed autostradą. Dziś Soho to butiki, galerie i restauracje. Spacerując tu deptasz dosłownie po kawale historii. I na koniec Little Italy. Mała historia na początek, taka słodko-gorzka. Na początku XX wieku Little Italy rozciągało się na 30 blokach. Kłębiło się tu życie, włoski język, kościoły, sklepy, rodziny, mafia. Całe włoskie miasto w mieście. Pod koniec lat 30. dzielnica była w 98% włoska, a dziś, według spisu ludności z 2010 roku, ani jedna osoba urodzona we Włoszech nie mieszkała już w Little Italy. Z 30 bloków zostały 3 ulice przy Mulberry Street. Resztę pochłonęło Chinatown. Dziennikarz z New York Magazine napisał kiedyś wprost: długo tu posiedzisz, zanim usłyszysz kogoś mówiącego po włosku, a jak usłyszysz, to będzie turysta z Mediolanu. Więc Little Italy to dziś trochę scenografia. Bardzo klimatyczna, bardzo fotogeniczna, ale bardziej muzeum niż dzielnica. I właśnie w tej scenografii w środku lata natrafiamy na sklep z bombkami choinkowymi, pełen ozdób, śnieżynek, Mikołajów i całej bożonarodzeniowej świętości. Na zewnątrz 30 stopni i ludzie z lodami. Nowy Jork mówi sezon? Jaki sezon? Tu reguły są inne. I może właśnie o to chodzi w tym mieście, że wszystko tu jest jednocześnie. Historia i teraźniejszość, prawda i mit, Włosi i Chińczycy, lato i Boże Narodzenie, wszystko naraz.
I tak kończy się ten dzień. Zaczęliśmy od Bajgla, który ktoś kiedyś przywiózł tu z Polski, Stonewall, gdzie ludzie walczyli o swoje prawa, West Village, gdzie kręcono sporo seriali, Soho, które było gruzami, a dziś jest potęgą mody i prestiżu, włoska dzielnica bez Włochów i sklep z bombkami w środku lata. Każde z tych miejsc to historia kogoś, kto chciał po prostu żyć na własnych zasadach. Czasem musiał o to walczyć, czasem płacić za to cenę, ale zostawił po sobie ślad. Nowy Jork jest głośny, drogi i chaotyczny, ale jest w nim coś, czego szukają ludzie z całego świata. To jest poczucie, że tu możesz być kim tylko chcesz. Jeśli ten odcinek Ci się spodobał, subskrybuj, żeby nie przegapić następnego. I zapraszam Cię także na Instagrama i TikToka, co by być zawsze na bieżąco. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku.